Jesteśmy w Berlinie. W poprzednim odcinku mówiliśmy o pociągach i o Warszawie, a nasz spacer po stolicy Niemiec zaczynamy od dworca przy ulicy Warszawskiej. W czasach muru berlińskiego Warschauerstraße była po stronie wschodniej, natomiast Berlin Zachodni David upatrzył sobie jako miejsce, w którym zamierzał kontynuować karierę. Przeprowadził się tu w 1976. Ważny był element artystyczny, czyli niemieckie eksperymentalne brzmienia, ale równie istotna była chęć ucieczki z Los Angeles. Do Berlina Bowie przybył wyniszczony kokainowym nałogiem, w który popadł w czasie kilku lat pobytu w Ameryce. Cześć Przemek, witaj w Berlinie. Ja również postaram się stworzyć coś ciekawego o bohaterach. Przy okazji Warszawy wspominałem, że jego towarzyszem był wtedy Iggy Pop, który również starał się ograniczyć mocniejsze używki. Nigdy od nich nie stronił, ale od czasu rozpadu jego macierzystej grupy The Stooges staczał się coraz bardziej. Wtedy pomocną dłoń nie po raz pierwszy wyciągnął do niego Bowie. David szanował Iggy'ego jako kumpla, ale też podziwiał jako artystę. Właśnie ten adres, Hauptstraße, numer 155 i wynajmowane tutaj mieszkanie na pierwszym piętrze było domem Davida Bowiego w latach 1976-78. Fani artysty nazywają ten okres trylogią berlińską z racji powstałych w tym czasie 3 albumów. Już po śmierci Davida miasto ufundowało tablicę pamiątkową. Forever and ever, oh, we can be heroes, but just for one day. Udało nam się wejść do kamienicy, w której mieszkał kiedyś David Bowie, żeby nie było wątpliwości, że to właśnie tutaj. A teraz pokażę Wam okna jego pokoju. Pokój Bowiego był dokładnie tutaj, gdzie widzimy światła. W całym mieszkaniu na pierwszym piętrze po jednym pokoju zajmowali David, Iggy Pop i Corinne Coco Schwab. Corinne to była księgowa Bowiego, a tak naprawdę zajmowała się całą jego karierą od strony organizacyjno-finansowej. I był jeszcze jeden pokój przeznaczony dla Zoe'ego, syna Davida i jego opiekunki. Kiedy maluch był pod tym adresem, kiedy przebywał tutaj, był dokładnie odizolowany od życia towarzyskiego dorosłych. Również jego tata wtedy się wyciszał. A dodam jeszcze, że dzisiaj Zoe to Duncan Jones, świetny reżyser. Berlin Zachodni w tamtych latach był najdalej wysuniętą na wschód wyspą wolnego świata. Wydawał się tym samym idealnym miejscem dla artysty, który chciał uciec od popularności i nałogów, ale jednocześnie chłonąć kulturę miasta jedynego w swoim rodzaju na kuli ziemskiej. Od 1961 roku otoczony z każdej strony murem, Berlin robił wrażenie twierdzy, w której jednak życie toczyło się bez ograniczeń i zakazów charakterystycznych dla tego samego miasta po drugiej stronie. David i Iggy doświadczali magii Berlina od pierwszych dni. Zanim David wyruszał do studia lub na miasto, odwiedzał pobliską kawiarnię. Wtedy nazywała się Andersufer, a dzisiaj Neue Sufer. W trakcie swojego pobytu w Berlinie Bowie i Pop obiady jadali zazwyczaj w 2 barach. Jednym z nich był Paris Bar przy ulicy Kantstraße, a drugim istniejący do dzisiaj Exil Bar przy Dresdener Straße. Ta druga ulica mieści się w dzielnicy Kreuzberg. Właśnie na Kreuzbergu w latach 70. tętniło życie towarzyskie i kulturalne ówczesnego Berlina Zachodniego. Znajduje się tutaj istniejący do dzisiaj SO36. Jest to klub odpowiednik nowojorskiego CBGB, gdzie swoje kariery zaczynali m.in. Patti Smith, Ramones czy Talking Heads. A Bowie razem z Iggy Popem bywali tutaj na koncertach punkowych. Nocne życie Berlina lat 70. należało jednak do nieistniejącego już klubu Dschungel przy Nürnbergstraße. Stałym bywalcem tego miejsca był m.in. Nick Cave. Dżungla nie przetrwała jednak czasów transformacji i została zamknięta w 1993 roku. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się luksusowy hotel. Trzeba również wspomnieć o najbardziej awangardowej restauracji tamtego Berlina. To Chess Hack, należąca do Romy Hack, królowej undergroundu, jak wielu ją określało.
Huck i David bardzo się zaprzyjaźnili i restauracja zaczęła przyciągać kolejne sławy. Bywali tam m.in. Elton John i Freddie Mercury. Również to miejsce już nie istnieje, ale pozostały wspomnienia i legendy. Dworzec Zoo to jedno z tych miejsc, które panowie omijali szerokim łukiem. Książka My dzieci z dworca Zoo z 1978 roku wstrząsnęła opinią publiczną nie tylko w Niemczech. Polecam każdemu, kto jeszcze nie czytał. A klimat tego miejsca również świetnie oddaje utwór Zoo Station zespołu U2. 26 czerwca 1963 roku prezydent John Kennedy przed ratuszem berlińskiej dzielnicy Schöneberg, 15 minut pieszo od domu Bowiego, powiedział coś, co David mógł mówić w ciągu 3 lat spędzonych w tym mieście. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Jednak najważniejszym adresem berlińskiego okresu kariery Davida Bowiego był Kuttenerstrasse nr 38, gdzie do dzisiaj znajduje się Hansa Studio. Przed 1989 rokiem znane bardziej jako Hansa Studio by the Wall z racji sąsiedztwa muru. Firma Hansa Records została założona w 1962 roku przez braci Thomasa i Petera Meiselów i początkowo mieściła się przy Nestorstrasse. Ale w 1973 roku bracia kupili ten budynek. Bardzo zniszczony w trakcie wojny, ale jednak z nienaruszoną w środku piękną salą Meistersaal. Od tej chwili znaną jako Studio 2. Kiedy Bowie i cała jego świta dotarli do Hansa Studio w październiku 1976 roku, żeby dokończyć album Low, uczucia wszystkich były mieszane. Z jednej strony liczyli na niemiecką precyzję, a z drugiej Tony Visconti mówił, że patrząc na ten budynek, wszystko wołało, żeby niczego tutaj nie nagrywać. Pomimo że Bowie lubił wyzwania, to nie mógł wówczas podejrzewać, że jego obecność w tym miejscu na zawsze zmieni historię tego studia. Przy okazji Warszawy mówiłem, że sukces albumu Low zupełnie zaskoczył wytwórnię RCA Records. Dzięki temu Bowie zdobył dużo lepszą pozycję negocjacyjną odnośnie kolejnych projektów. Najpierw jednak wymógł na RCA wydanie pierwszego solowego albumu Iggy'ego Popa, który podobnie jak Low był nagrywany we Francji i skończony w Berlinie. Płyta The Idiot, której tytuł nawiązywał do powieści Dostojewskiego Idiota, ukazała się 18 marca 1977 roku. Bowie był jej producentem i współautorem wszystkich kompozycji. Jakby tego było mało, postanowił nie promować swojego dzieła, a właśnie płytę The Idiot. Jako klawiszowiec wybrał się z Iggym na trasę koncertową. Kiedy panowie wrócili do Berlina, to nagrali kolejną płytę Popa, Last for Life. David był znowu współproducentem i współautorem większości utworów. Celowo nie omawiam tych wydawnictw szerzej, bo Iggy zasługuje na osobny odcinek. Po tym jak pomógł przyjacielowi, David zabrał się za swój album. Miała to być kontynuacja kierunku obranego przy Low. Inspiracje wciąż stanowiły niemieckie zespoły jak Neu!, Ken czy Kraftwerk. Znowu był Brian Eno i jego ambientowe eksperymenty, no i Tony Visconti jako producent całości. Do nagrywania David zaprosił muzyków z poprzedniej sesji, ale był ktoś jeszcze. W 1977 roku zespół King Crimson nie istniał już od 3 lat, a wtedy wydawało się, że swoją działalność zakończył definitywnie. Dlatego mając sporo wolnego czasu, jego lider i fantastyczny gitarzysta Robert Fripp zgodził się wziąć udział w sesji. W utworze, który właśnie zaczynamy omawiać, jego rola okazała się nieoceniona. Tony Visconti wspominał, że podczas nagrywania całego albumu Heroes wszyscy od początku czuli się jak bohaterowie. Album Low został doceniony na świecie i zamknął usta krytyków z RCA Records. Mogli więc teraz swobodnie rozwijać kolejne pomysły. Bowie wygrywał walkę z kokainą, co miało bardzo pozytywny wpływ na jego kreatywność. Prac nad albumem nie zmąciły nawet incydenty, kiedy podczas wieczornych sesji byli oświetlani reflektorami z wież strażniczych po wschodniej stronie. Punktem wyjścia do utworu Heroes był utwór Hero zespołu Neu!. Bowie oraz Eno byli fanami tej grupy i bardzo chcieli, żeby stylistyka ich dzieła nosiła znamiona niemieckiej sceny. Natomiast David zażyczył sobie, żeby tempo było takie jak w I'm Waiting for the Man zespołu Velvet Underground. Brian Eno rozpoczął swoje eksperymenty nad kompozycją. Pomysłami wymieniał się z gitarzystą Carlosem Alomarem. Powstał zarys, jak mówił Eno, czegoś heroicznego.
co jednocześnie prosiło się o kolejne genialne elementy całej układanki. Wtedy Tony Visconti zaczął pracować z Robertem Frippem, który dostał od Bowiego wskazówki odnośnie pożądanego efektu. Udało się uzyskać ten charakterystyczny, wyciągnięty riff, który z miejsca zawładnął muzyczną stroną dzieła. Na tym etapie, kiedy instrumentalnie wszystko zaczęło się już spinać, Bowie potrzebował odpowiedniego tekstu. Dawniej przychodził do studia już z gotowymi piosenkami, miał ich tyle, że mógł sypać nimi z rękawa. Teraz, podczas pracy w Berlinie, zdał się na przypływ weny już podczas nagrywania. Chciał, żeby utwór wyrażał emocje związane z miejscem. Chemia obecna między Bowiem i całym zespołem miała wydobyć słowa, które wkomponują się w dzieło. Podczas prób David improwizował, ale inspiracja przyszła, kiedy cała ekipa postanowiła zrobić sobie przerwę. Część wyszła na lunch, inni po prostu złapać świeżego powietrza. Bowie został w studio i pisał. Po jakimś czasie podszedł do okna. W odległości około 250 metrów od studia przy murze berlińskim zobaczył całującą się parę. Dostrzegł, że był to Tony Visconti i jedna z wokalistek, która użyczała głosu w chórkach na albumie, Antonia Mas. Z jednej strony widział zakochanych ludzi w objęciu, a po drugiej druty kolczaste i wieże z groźnie wyglądającymi strażnikami. Słowa zaczęły pisać się same. Powstała historia o potędze miłości, determinacji i dążeniu do celu pomimo przeciwności losu. O parze zakochanych, gdzie jedno jest na wschodzie, a drugie na zachodzie. Są tak zdesperowani, żeby być razem, że pomimo niebezpieczeństwa spotykają się codziennie wieczorem przy murze. Ostatni z przerwy wrócił właśnie Visconti i siadając na swoim stanowisku rzucił do Bowiego pytanie. Coś mamy? David był w trakcie rozmowy z resztą ekipy, ale odpowiedział pokazując kciuk w górę. Gotowe! Kiedy zespół przygotowywał się do grania, do Viscontiego podeszła Corinne, Coco Schwab i cicho mu powiedziała. Z okna David widział ciebie i Antonię. Wydaje mi się, że jesteście w piosence. To, że chodziło o tę konkretną parę, wyszło na jaw dopiero w 2003 roku. Podczas wywiadu Visconti opowiedział o swoim romansie w trakcie nagrywania w Berlinie. Był wtedy żonaty z Mary Hopkin. Bowie potwierdził te rewelacje, bo w 2003 roku producent był już wiele lat po rozwodzie. Wcześniej wielokrotnie mówił o anonimowej parze, co rodziło wiele domysłów. W 1973 roku Lou Reed nagrał album Berlin. Utworami zawartymi na płycie opowiadał historię pary kochanków, a cała akcja, jak wskazuje tytuł, działa się w Berlinie. Nie jest tajemnicą, że Bowie był fanem Lou Reeda i nawet w 1972 roku wyprodukował jego poprzedni album Transformer. Być może podświadomie postanowił wzbogacić losy Jima i Caroline, o których śpiewał Reed. Żarliwy śpiew Davida, narastający w kolejnych zwrotkach, to efekt udanego eksperymentu Tony'ego Viscontiego. Porozstawiał on kilka mikrofonów w studio i stopniowo wyłączał te bliżej artysty, a włączał oddalone. David musiał wtedy śpiewać głośniej. Podkreśliło to przekaz i zaangażowanie Bowiego, który w pewnym momencie wręcz krzyczał "We can be heroes!". Płyta Heroes, zawierająca utwór tytułowy, ukazała się 14 października 1977 roku. Tutaj w przeciwieństwie do Low wytwórnia od razu zabrała się za promocję, którą napędzało takie hasło: jest Old Wave, jest New Wave i jest David Bowie. Płyta miała fantastyczne przyjęcie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, a New Musical Express i Melody Maker uznały ją za album roku. A co wspólnego z okładką ma Muzeum Debricke za mną? Debricke to działająca na początku XX wieku w Dreźnie grupa artystyczna zrzeszająca niemieckich awangardowych malarzy. Należał do niej m.in. Erich Heckel, którego dzieła podziwiali Bowie i Pop. W tym muzeum bywali wielokrotnie, a Wy teraz zobaczcie, które obrazy zainspirowały Bowiego do przyjęcia właśnie tej pozy na okładce. Mówiliśmy o płycie, ale zanim się ukazała, promował ją singiel Heroes, który swoją premierę miał 23 września 1977 roku.
Bowie celowo wziął tytuł w cudzysłów. Zależało mu jednocześnie na pokazaniu dystansu, jak i podkreśleniu dwuznaczności miasta podzielonego murem. Powinienem teraz powiedzieć, że w pierwszym tygodniu singiel zajął pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Nic z tych rzeczy. Jedynie 24. pozycja w Anglii, a w Stanach nie dostał się nawet do czołowej setki zestawienia magazynu Billboard. To wszystko pomimo sporej promocji i teledysku. Bowie nagrał Heroes nawet po niemiecku i francusku z przeznaczeniem na lokalne rynki. Dzisiaj jest to klasyka. Heroes jest wymieniane jednym tchem wśród najważniejszych rockowych utworów. Okazało się jednak, że potrzebował więcej czasu, aby go doceniono. Chociaż trzeba przyznać, że na koncertach od razu publiczność go uwielbiała. Właśnie jeden z koncertów sprawił, że piosenka zaczęła obrastać legendą. Tutaj przy Reichstagu Bowie zawitał w ramach trasy koncertowej Glass Spider Tour w czerwcu 1987 roku. Scena była ustawiona kilkaset metrów od muru berlińskiego. Heroes zabrzmiało ponownie w Berlinie równo 10 lat od momentu, kiedy powstało. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi było wtedy przed sceną, ale również kilka lub kilkanaście tysięcy po drugiej stronie muru. Ten konkretny utwór, szczególnie tę drugą stronę, sprowokował do głośnego śpiewania. Bowie mówił później, że był to jeden z najbardziej wzruszających momentów w jego karierze. Utwór, który opowiadał o determinacji ludzi z dwóch różnych światów, nagle zaczął żyć. Dziesiątki tysięcy Berlińczyków połączyły wtedy muzyka i wymowa Heroes, pomimo że wciąż dzieliła ich ściana. Już po śmierci Bowiego w 2016 roku niemiecki rząd docenił jego artystyczny wkład w zburzeniu muru. Być może niedługo również ulica Hauptstrasse, przy której mieszkał, będzie nosiła jego imię. Aktywiści czynią takie starania już od kilku lat. Zwykło się mawiać, że koncert Live Aid w 1985 roku został zdominowany przez Queen. Ja uważam, że świetnych występów było tam więcej, choćby ten. Just for one day. We're gonna be heroes. Just for one day. Trudno zliczyć artystów, którzy nagrali swoje wersje Heroes. Wśród nich byli m.in. Peter Gabriel, Oasis czy też niedawno Bush. Album z przeróbkami Undercover zespołu Motorhead również zawierał Heroes. Co ciekawe, był to jeden z ostatnich utworów, jakie zespół zarejestrował w komplecie, a Lemmy, jego legendarny lider, umarł 2 tygodnie przed Davidem. Natomiast Dave Gunn dostał angaż w Depeche Mode po tym, jak na przesłuchaniu wykonał właśnie piosenkę Bowiego. W 2017 roku, w 40. rocznicę wydania Heroes, aby oddać hołd artyście, Depeche Mode wypuścili własną wersję oraz teledysk. Utwór towarzyszył również brytyjskim sportowcom podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku i można go było usłyszeć podczas wręczania medali na tej sportowej imprezie. A teraz sprawdźmy, co stworzyła Magda. Cześć! Mój kolaż inspirowany utworem Heroes jest już gotowy. W centralnej części znajduje się para kochanków oddzielona murem. Szarą rzeczywistość zaczynają dominować kolory różu i purpury, symbolizujące miłość i nadzieję. Zdjęcie Davida pochodzi z sesji nagraniowej w Hansa Studio, bo tam właśnie dostrzegł bohaterów, o których śpiewa. Wieża telewizyjna nie pozostawia wątpliwości, to oczywiście wszystko dzieje się w Berlinie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Album Heroes okazał się jedynym nagranym w całości w Berlinie dziełem Bowiego wchodzącym w skład berlińskiej trylogii. Hansa Studio zaczęła później przyciągać sławy rocka zwabione geniuszem i magią Bowiego. Swoje przełomowe płyty nagrali tu m.in. Depeche Mode, Marillion i U2. A my dzisiaj kończymy już ten berliński spacer. Podobnie jak w przypadku Warszawy, naszym przewodnikiem był David Bowie. Taki właśnie był nasz zamysł, żeby z wielkim artystą wyruszyć z Polski. Już niedługo spotkamy się ponownie na rockowych ulicach innych i z inną sławą rocka. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to posłuchajcie Heroes.